Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Subaru Crosstreka. Subaru Crosstreka, którego możecie znać jako Subaru XV, bowiem na rynku amerykańskim ten model był oferowany jako Crosstrek, a w Europie miał nazwę XV. Model, który testuję, to już jest trzecia generacja, której nazwa w Europie została zmieniona właśnie na Crosstrek i teraz auto wszędzie będzie nazywało się tak samo. Nazywa się tak samo i wygląda niemal tak samo jak XV. Gdy zobaczyłem auto po raz pierwszy, to byłem pewny, że jest to facelifting, a nie nowa generacja. Kodowe oznaczenie producenta mówią jednak co innego. I pierwsza generacja to GP, druga GT, a obecna to GU. I jak postawimy nowego Crosstreka obok XV-a, to faktycznie są różnice, chociaż wciąż, takie raczej drobne. Nowe są lampy, przemodelowano zderzaki i w zasadzie to tyle. Jest jeszcze jeden nowy akcent, jakim są te prawdziwe wyloty powietrza, czego w poprzedniej generacji nie było. Czyli zmiany były drobne, ale chyba właściwe, bo auto wygląda nowocześniej i chyba ładniej. Aha, i z tyłu wciąż mamy żarówki w lampach. Trochę słabo. Ze względu na nowe zderzaki, auto urosło, ale tylko delikatnie i jest o 10 mm dłuższe, 5 mm wyższe i ma o 5 mm większy rozstaw osi. Szerokość pozostała taka sama i wynosi 1800 mm. Długość teraz to 4495, a wysokość to 1600 mm. Prześwit również pozostał na tym samym, bardzo dobrym poziomie, bo jest tutaj 22 cm. To jest naprawdę świetna wartość jak na takie auto, ale o tym będę mówił później. Teraz pora na bagażnik. Tak jak mówiłem, auto nieco urosło, w związku z tym zmniejszył się bagażnik. Tak, bagażnik jest mniejszy, bowiem teraz ma 315, a było 340 litrów. A kufer jest taki niezbyt duży, ponieważ pod podłogą jest elektronika od systemu hybrydowego, w który ta wersja jest wyposażona. Z tym, że poprzednik też miał hybrydę i to dokładnie taką samą, więc po prostu kufer jest mniejszy. Poza tym w bagażniku mamy miejsce do przypięcia pasów towarowych, czy są 4 haczyki. Zabrakło mi jedynie gniazda pod zapalniczkę. Szkoda też, że kanapa nie jest dzielona 40-20-40, tylko jest to 40-60, bo brakuje mi właśnie takiego przejścia środkiem. Zwłaszcza, że w podłokietniku też nie ma przejścia do kufra. Super za to, że po złożeniu kanapy mamy idealnie płaską podłogę. Zaletą Crosstreka są drzwi, które bardzo szeroko się otwierają i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. To jest bardzo wygodne rozwiązanie. W takim razie wskakujemy na tył. Z tyłu mam wystarczającą ilość miejsca zarówno na nogi, jak i na głowę, a przypominam, mam 186 cm wzrostu. Tak jak mówiłem, mamy też podłokietnik z miejscami na napoje, niestety bez przejścia do bagażnika i nie ma też nawiewów na tył. Są za to 2 USB, i to 2 różne, oraz jest jeden gazetownik tylko w fotelu pasażera. Są też nieco twarde plastiki. Przeskakujemy naprzód. Tutaj producent popracował nad fotelami, które są naprawdę wygodne. Wygodne, elektryczne i łatwo przyjąć wygodną pozycję. Mamy też niezłą widoczność. A czy niezła jest deska rozdzielcza? No cóż, w Crosstreku pojawił się przeogromny ekran, który mi osobiście się nie podoba, ale i tak wolę takie położenie ekranu niż te sterczące telewizory jak u konkurencji. Miło też, że najważniejsze funkcje, czyli temperatura i audio, są pod fizycznymi przyciskami i pokrętłami. To mi się podoba. Sam system jest dość prosty w obsłudze i w miarę sprawnie działa poza nawigacją, która ma lekkie opóźnienia. Same grafiki też mogłyby być nieco wyższej jakości, podobnie jak jakość kamery. Podobają mi się za to klasyczne zegary. Prosto i ładnie. Na środku, pomiędzy okrągłymi zegarami, mamy komputer pokładowy z najważniejszymi informacjami, a jedyne, co mogło być już na przykład na kierownicy, to resetowanie komputera pokładowego. To mamy za pomocą przycisku, koło zegarów. A co do kierownicy, to są tam zwykłe, klasyczne przyciski i to mi się podoba. Dobra, przycisk od podgrzewania kierownicy jest aż za duży i niepotrzebnie tak wyeksponowany, ale poza tym nie ma lipy. Naprawdę, poza zbyt dużym ekranem jest tutaj klasycznie i ładnie. Materiały aż tak ładne nie są, bo wydają się bardzo plastikowe, ale na szczęście są bardzo dobrze spasowane, żeby nie powiedzieć świetnie. Minus oczywiście za Piano Black, które w aucie, które ma być takim mocno rekreacyjnym, turystycznym samochodem, nie powinno mieć miejsca.
Nie jest źle, prawda? Również nie można narzekać na brak schowków czy złącz, bo tych jest wystarczająco ilość. Producent niestety nie oferuje wyświetlacza head-up display, a zamiast tego chwali się, że ma diody nad kierownicą. Te diody informują nas na przykład, że jesteśmy za blisko pojazdu przed nami i tak dalej. Faktycznie, takie diody są, chociaż podczas jazdy chyba nigdy mi się żadna z nich nie zapaliła, więc uważam je za bezużyteczne. Wolałbym mieć head-up display. W takim razie pora zajrzeć pod maskę. I tutaj mała zmiana, bowiem od teraz pod maską już jest tylko jedna jednostka, czyli e-Boxer. A e-Boxer to hybrydowa wariacja silnika wolnosącego 2.0 w układzie typu Boxer, który to jest połączony z silnikiem elektrycznym. Poprzednik też miał tą jednostkę, z tym, że tam było 150 koni, a z racji, że nowe auto jest nieco większe, to teraz moc to 136 koni. Tak, nowy Crosstrek jest słabszy niż poprzednik XV o 14 koni. Jest słabszy i tym samym nieco wolniejszy niż poprzednik, bo XV robiła setkę w 10,7 sekundy, a Crosstrek mają robić w 10,8 sekundy. Bardzo mała różnica, pora więc to sprawdzić. No cóż, mój najlepszy wynik to 11,5 sekundy i to tylko jak startowałem z hamulca. Start bez takiego pompowania z hamulca to 11,7 sekundy. No cóż, niestety mnie to nie dziwi, bo nie dość, że auto jest o 14 koni słabsze, to jest o 40 kg cięższe, więc to nie mogło się udać. Auto jest po prostu wolne do setki i jak słyszeliście, wyje przy sprincie. Auto nie ma biegów, a skrzynia to bezstopniowe ECVT, które symuluje biegi. I w sumie nawet robi to nieźle, choć oczywiście no nieco wyje. Bardzo dobra jest za to reakcja na gaz. Ale osiągi są przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe. Auto ma za to inne przewagi. Pierwszą z nich to właściwości jezdne, zwłaszcza w terenie. Subaru od zawsze było znane ze swoich świetnych napędów 4x4 i nie inaczej jest teraz. Crosstrek, tak samo jak XV, ma stały napęd 4x4, który wraz z 22 cm prześwitem i licznymi systemami powinien sobie świetnie poradzić w terenie. I ja to sprawdziłem. Pojechałem na taki mały tor offroadowy pod Warszawę, gdzie mogłem sprawdzić, jak rusza się na wzniesieniach, jak zachowuje się w przechyłach, czy nawet jak lekko brodzi. Niestety, brodzenie było bardzo płytkie, więc tutaj to poradziłoby sobie pewnie każde auto. Ale już te przeprawy przez wyboje i wykrzyże były naprawdę mocne i auto ani razu się nie zająknęło, a miałem seryjne opony. Samochód ma 3 tryby jazdy, śnieg shooter, normalny oraz głęboki śnieg czy błoto. Do tego mamy asystenta zjazdu oraz mamy też świetny widok na ekranie głównym pokazujący nasze przechyły i pracę zawieszenia. Naprawdę bardzo miło się zaskoczyłem, jak dobrze Crosstrek radzi sobie na takim torze. Wzniesienia, czy nawet jakieś rowy robił dosłownie z minimalnym dodawaniem gazu, naprawdę bardzo ładnie. Producent nawet podaje kąty Crosstreka, gdzie natarcia wynosi 19,3 stopnia, zejścia 31,2, a rampowy 20,8 stopnia. Dobre wyniki jak na podniesionego hatchbacka, chociaż poprzednik XV miał nieco lepszy kąt natarcia i rampowy, ale gorszy zejścia. Muszę też pochwalić kulturę pracy silnika, bo ten naprawdę pracuje kulturalnie, cicho i auto ma też świetną odcinkę. Robi takie rasowe wututututu, prawie jak Subaru Impreza. Fajne, co? Niezłe jest też wyciszenie, co mnie bardzo mocno zdziwiło, bo drzwi wydają się puste w środku. Jednak same zamykanie jest bardzo ładne i w kabinie jest naprawdę cicho.
No i autem świetnie się też jeździ po asfalcie. Jest komfortowo zestrojony, ale przy tym nie za miękko, co polubiłem w trasie. Zresztą w mieście też, bo zawieszenie bardzo dobrze wybiera nierówności i zawias nie hałasuje. A jak ktoś potrzebuje pociągnąć przyczepę, to tak, Crosstrek też potrafi, z tym, że przyczepa nie może być cięższa niż 1270 kg. Dość mała wartość, pewnie ze względu na bezstopniową skrzynię biegów. No dobra, to pora na spalanie. Auto ma miękką hybrydę, czyli silnik elektryczny o mocy nieco ponad 16 koni, który pozwoli nawet na jazdę na samym prądzie. Co nie oznacza super niskich wyników spalania, ale da się wykręcić 7-8 litrów przy spokojnej jeździe. Jak mamy nieco cięższą nogę i nie boimy się wycia, to spalanie wynosi 9-10 litrów. W trasie przy 120 spala około 7,5, a przy 140 już powyżej 9 litrów. Bak paliwa ma 48 litrów. No i teraz powinien być cennik, ale tego Importer jeszcze nie ogłosił. Tak, Importer, bowiem Subaru w Polsce sprzedaje Importer, a ceny podawane są w euro. A to oznacza, że cena jest zależna od wartości złotówki, a nasza waluta różnie sobie radzi. Model XV z tym samym silnikiem kosztuje od 32 do 37 tysięcy euro, więc domyślam się, że Crosstrek też będzie kosztował w tych granicach. A to oznacza, że jego cena, biorąc pod uwagę obecny kurs złotówki, który wynosi 4,56 zł, to od 146 do 169 tysięcy złotych. Tanio nie jest. Podsumowując więc, nowy Crosstrek jest ładniejszy, słabszy, wolniejszy, mniej praktyczny, ma przeogromny ekran w środku i jest lepiej wyciszony niż poprzednik, czyli model XV. Wciąż też ma świetny napęd i wciąż też jest autem, które praktycznie nie ma konkurencji na naszym rynku. Nie ma, bo nikt nie oferuje takich właściwości terenowych i takiego prześwitu w takim hatchbacku. Uważam to za świetną alternatywę dla SUV-ów, crossoverów czy innych aut udających terenówki. A Subaru Crosstrek niczego nie udaje. To nie jest tylko podniesiony hatchback, tylko naprawdę świetne, wielozadaniowe auto. Brakuje jedynie większego bagażnika i mocniejszego silnika. Cześć!